Aloszka! Ja nazywam się Michał i już od ponad 20 lat żegluję po morzach i oceanach świata. W tym czasie przepłynąłem prawie 200 000 mil i odwiedziłem ponad 80 krajów. Od 2008 roku mieszkam i żegluję na jachcie Crystal. W tej serii będę Wam opowiadał o praktycznych aspektach podróżowania pod żaglami przez świat. Serdecznie zapraszam. W odcinku podsumowuję drugi tydzień samotnej żeglugi przez Pacyfik z Hawajów na Palau. Zdradzę Wam, że miałem niezłą powódź w Mesie. Opowiadam też o komunikacji na środku oceanu, w tym o doświadczeniach ze Starlinkiem. Oraz o tym, skąd mam prąd i czy boję się statków bez ice. Aloszka! Czas pędzi jak oszalały. Dopiero co nagrywałem poprzednią relację, a tu nie wiadomo kiedy. Minęło 7 dni. Już 11 dni minęło, odkąd wypłynąłem z Honolulu. Przez te 11 dni przepłynąłem 1700 mil, co jest mega super wynikiem. Naprawdę, to daje średnią prawie 6,5 węzła. A ostatni tydzień, ostatnie 7 dni to już w ogóle był jakiś Orient Express, bo przepłynąłem 1150 dni i 4 doby, zaliczając przebiegi dobowe, ponad 170 mil, raz nawet 180. Sporo się w sumie działo. Jak wiało tak mocno, że takie super robiłem przeloty, było ekstremalnie niekomfortowo. Dałem ciała na maksa i zapomniałem dokładnie zamknąć luk w mesie. I jak spałem, wlało mi się chyba... walnęła z boku załamująca się fala i wlało mi się chyba ze 100 litrów wody do mesy. Na stole stał laptop. Laptop oczywiście nie żyje, myszka nie żyje. Plus zalane materace. Cały następny dzień było pranie. Materace musiałem 2 uprać w słodkiej wodzie. Jeszcze schnął. Jeszcze pewnie poschnął z tydzień. Także naprawdę się działo. Oprócz tego cały czas płynę coraz bardziej na południe. Już jestem na 11 stopniu szerokości i robi się coraz cieplej. Jest już od 3 dni jest naprawdę ciepło. Temperatura wody już ponad 29 stopni. Wzrosła o 2 stopnie w porównaniu z Hawajami. No i temperatura powietrza w dzień pod pokładem, mimo że wszystko teraz jest otwarte, jest 30 stopni. Strach się bać, co będzie, jak za 2 dni znowu przywieje i będę musiał luki pozamykać. To już w środku będzie mało komfortowo. Dobra, przejdźmy do pytań. Jeszcze właśnie, dzięki za pytania, że mogę na nie odpowiedzieć. Bardzo mi miło, że tyle osób się pyta. Jarek, czy nie powinienem być przypięty? Płynę sam. No więc w dzień w kokpicie czuję się na tyle pewnie, że tutaj się nie przypinam. Jak gdzieś łażę poza kokpit albo w nocy, owszem tak, natomiast w dzień tu wszystko jest tak zabudowane, że czuję się w 100% pewien, że na pewno nigdzie nie wypadnę. Ramirez, skąd kasa na pływanie większą część roku? Ja pływam już na Krysi 15 lat, od 5 lat z Olą i my utrzymujemy się z tego, że robimy rejsy. Nie mamy gości załogantów cały czas, ale od czasu do czasu ich mamy. I serdecznie zapraszamy. Teraz płynę na Palau. Na Palau mamy 2 rejsy, a potem się przestawiamy na indonezyjskie Raja Ampat. I naszą dokładną rozpiskę znajdziesz na www.skif.pl w zakładce rejsy. Także jakby coś Ci podpasowało, wpadaj. Wojtek i Maciek. Pytanie o Starlinka. To taki duży temat, ale tak, co my mamy i kiedy kupiliśmy? Starlinka kupiliśmy w Meksyku całkiem niedawno, bo w październiku. Zaczęliśmy go używać tak dopiero w listopadzie. Mamy Mobile Regional, czyli to jest taka wersja kamperowa przypisana do kontynentu. Kupiliśmy go w Ameryce Północnej, więc dopóki byliśmy w Ameryce Północnej, czyli jeszcze na Hawajach też, w obrębie lądu albo blisko lądu, transmisja danych bez ograniczeń. Natomiast na oceanie, tak jak teraz płynę, to płacę $2,5 za każdy
gigabajt. Jest to w porównaniu z tym, co było z Inmarsatem i Iridium, śmiesznie i tak tanio. No i jak dopłynę do Azji, będę musiał w Starlinku zmienić adres na jakiś azjatycki, najpewniej filipiński, żeby mieć dalej ten przy brzegu pakiet No Limit. Kosztuje to w zależności od regionu. W Meksyku kosztuje $80, teraz płacimy miesięcznie. I dodatkowo teraz jak płynę, muszę płacić te $2,5 za 1 gigabajt. Natomiast na Filipinach, tak jak patrzyłem na szybko, to będzie taniej $60. Jest to mega super tanio, bo on tak do 5-10 mil od brzegu działa. Także później będziemy większość czasu przy brzegu, będzie działał. Jak jest z łączeniem? Wojtek, pytałeś. No więc z łączeniem jest tak, że jak naprawdę buja, no to Starlink potrafi się łączyć nawet 2 godziny. Jak właśnie wiało silnie i szybko płynąłem, no to najgorsze były takie połączenia, że 2 godziny czekałem, aż się powoli zaczynałem denerwować, ale jak już się połączy, to działa bajka. Jeszcze tam 5 minut mu zajmuje, że tam jest online, offline, potem jest bajka i po prostu internet śmiga. Wczoraj rozmawiałem z Olą przez chyba pół godziny na wideo i ani razu mi się nie przycięło. Także to jest super. I jakie są do tej pory odczucia ze Starlinkiem? No bajka. Jeszcze tak mu do końca nie ufam. Mamy w zanadrzu jeszcze uśpione Iridium Go, które możemy aktywować jakby Starlink padł, i Garmin InReach. To tak, no jeszcze ten Starlink nie jest do końca sprawdzony. No i właśnie było pytanie, o koszt wysłania takiego filmu. No to taki film, który teraz tutaj nagrywam, on zajmuje około gigabajta, no więc koszt wysłania to jest mniej więcej $1. To jest, słuchajcie, w porównaniu z tym, co było kiedyś Inmarsaty i Iridiumy, to jest jakieś 5000 razy taniej niż to kosztowało kiedyś. To jest po prostu rząd wielkości. I następne pytanie, jakie radio i jak wygląda komunikacja na środku oceanu? No więc ja od zawsze, jak zacząłem 10 lat temu pływać po szerszych wodach, od razu poszedłem w komunikację satelitarną i nigdy nie miałem tutaj na Krystalu radia dalekiego zasięgu. Także radio mamy tylko i wyłącznie UKF-kę i tak jak przed chwilą mówiłem, komunikujemy się za pomocą Starlinka, a w backupie jest Garmin InReach i Iridium Go, jakby Starlink przestał działać. Co z jachtami bez ICE? No to pewnie pytanie do tego, co mówiłem w zeszłym tygodniu, że w nocy śpię. No, na otwartym oceanie szansa spotkania jachtu bez ICE'a jest bardzo mała, no aczkolwiek jakieś tam małe ryzyko jest. Ja radar mam, ale nie mam tyle prądu, żeby ten radar chodził non-stop, albo nawet całą noc. Więc radar jest wyłączony, bo to potrzebuję mieć włączony wtedy laptop plus radar. To jest z 50 watów, to już za dużo. I tak Krysia ciągnie prądu jak smok. Także jest małe ryzyko, ale na tyle małe, że ja się z tym czuję totalnie komfortowo. I dodatkowo, korzystając z tego, że jest Starlink, zerkam sobie zawsze wieczorem na Vessel Finder i patrzę, jaki jest ruch statków w okolicy, co daje też jakieś takie, oczywiście to są statki, które nadają w ICE, ale daje to taką prognozę na to, czy jakiś statek płynie w moim kierunku, czy nie płynie i czy będzie w okolicy w ciągu najbliższych godzin. Dobra, trochę za dużo gadam, sorry. Następne, Darek. Jak wygląda zasilanie na jachcie i czy te panele wystarczą, żeby nie włączać silnika generatora? Oraz czy można dołączyć jako załogant? To tak jak mówiłem na początku, jak najbardziej można dołączyć jako załogant na skiff.pl. Zobacz harmonogram rejsów i jak jakiś Ci się spodoba, to napisz do nas. Natomiast jeśli chodzi o zasilanie, te panele, które tutaj widzicie, nie wiem, czy widzicie jeden panel czy dwa z mojej lewej strony, to jest 2 razy 100 watów.
Po drugiej stronie mam drugie dwa panele po 100 watów, a tu za mną ta cała konstrukcja, tam jest 1150 watów, czyli w sumie jest 1500 watów, czyli bardzo niby dużo, ale zawsze na morzu jest z panelami coś nie tak, zwłaszcza jak się płynie na żaglach. Na przykład teraz kursem jak płynę 230, od 13 motyl już rzuca cień na panele, panele po drugiej stronie Bimini w ogóle się nie ładują, no bo Bimini zasłania przy tym kursie cały dzień, więc odpowiedź brzmi nie, prądu nie wystarcza. Do tego jeszcze są pochmurne dni, nie wystarcza prądu. Muszę raz na 2-3 dni odpalić silnik mniej więcej na 1,5 godziny i to jest, jak jest super ze słońcem, starcza. Natomiast jak nie jest super, a zwykle nie jest super, zawsze coś jest nie tak, to trzeba się doładować silnikiem i mamy dwa alternatory w sumie, które nominalnie dają 420 amperów, to jest mega moc. No i przez taką właśnie godzinkę, półtorej, 300 amperogodzin możemy sobie pstryk dobić. I ostatnie pytanie o wędkę, czy biorą ryby. Nie wiem, czy biorą, bo jeszcze nie łowiłem. 11 dni minęło, ja nadal mam tyle jedzenia. Z założenia zawsze łowię ryby, jak chcę je zjeść. Natomiast jeszcze mam na jakieś 2 albo 3 obiady ryby w zamrażalniku złowioną jeszcze z przelotu, jak płynęliśmy na Hawaje. Więc poczekam jeszcze przynajmniej tydzień, aż się trochę miejsca w zamrażalniku zwolni i dopiero zacznę coś łowić. Tymczasem zbliżam się powoli do Wysp Marszala. Jeszcze dwie doby i będę przy Marszalach. Do celu jeszcze 2500 mil, więc jeszcze kawał drogi. I teraz, jak to nagrywam, to jest chyba prawie najgorszy czas od wypłynięcia z Hawajów. Momentami prędkość spada nawet poniżej 5 węzłów. To ma się zmienić dopiero za 2 dni, kiedy przywieje i ma takie 20-25 węzłów wiać potem do końca prognozy. Zobaczymy, jak będzie, ale no wygląda, że znowu będzie bardzo szybko i bardzo niekomfortowo, bo trzeba będzie zamknąć luki, czyli będzie bardzo gorąco. Dobra, już więcej Wam nie przynudzam. Serdeczne dzięki za wszystkie pytania. Jak macie kolejne pytania pomocnicze, piszcie w komentarzach. Ja za tydzień krótką relację nagram znowu i trzymajcie się i pozdrawiam serdecznie z Pacyfiku. Aloszka. Mamy nadzieję, że podobał Ci się ten odcinek. Jeśli tak, to poprosimy o łapkę w górę i pamiętaj, aby subskrybować nasz kanał. To dla nas bardzo ważne. Jeśli chciałbyś jeszcze nas w jakiś sposób wesprzeć, zostań naszym patronem w serwisie patronite.pl.